Są pewne sprawy, o których nie mówi się głośno. Jedną z nich jest poważny problem bezdomności w USA. Dziś zabierzemy Was do Skid Row, czyli jednej z dzielnic Los Angeles. To tutaj znajduje się największe skupisko narkomanów i osób bezdomnych w całych Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że na niewielkiej powierzchni, bo zaledwie 1,2 km² koczuje około 15 000 osób. Większość z nich mieszka w prowizorycznych schronieniach z kartonów i namiotach. W Polsce na 10 000 mieszkańców przypada 8 bezdomnych, w Kalifornii 41. Zobaczcie zatem, jak naprawdę wygląda ta dzielnica. Zobaczcie, jaki to jest kontrast. Jesteśmy na wprost centrum Los Angeles, a do miejsca Skid Row mamy 2 minuty. Już zaczynają się namioty. Tam dalej po prawej stronie wyglądają jak jakieś śmieci, takie wysypisko jakieś. Po prawej i po lewej, po lewej i po prawej. Z dwóch stron masz tak, już namioty. no to już będzie ta ulica, to nie? No tak, wjeżdżamy na nią. Czyli widać, że patrolują te okolice. No to jest akurat pozytywne, ale zobacz. Normalnie widziałeś, w hydrancie się mył. Tak? Kręcił hydrant i się mył. Nie widziałem tego. Ale tutaj jest ich mega dużo. Po lewej i po prawej stronie. Na 2 kamery jakbyśmy kręcili teraz, to by było dobrze. Tu chyba mają jakąś taką, wiesz, stołówkę, że tak powiem, co nie? Dostają tutaj jeść. Tak, z przydziału. Mnóstwo jest tych ludzi. I to się ciągnie cały czas aż tam prosto. Non stopper, non stopper, non stopper. Albo nie jeść, tylko ciuchy dostają tutaj, zobacz. A może ubrania, no. I tam jeszcze. Ale zobacz, że są ekipy sprzątające, które tutaj chodzą i sprzątają po nich. No gdyby tego nie sprzątali, to... No to by było dość niebezpieczne, tak jak było przy pandemii, co nie? No. Los Angeles chciał się pozbyć tych bezdomnych, na zasadzie zakazać ubóstwa, zakazania obozowiska, nie na zasadzie, że dobra, zrobimy im schronisko, jakoś wyciągniemy, tylko będziemy ich karać grzywnami, to sami sobie pójdą, tak. nie? No właśnie grzywnami... I tak nie zapłaci. Grzywnami, a nie więzieniem mieli karać, to nie? Tylko, że to jest kompletnie bez sensu, no bo co to jest za kara dla bezdomnego? Nie zapłaci i co się stanie? Tu jakiś handel kwitnie, ty, w ogóle to on na nielegalu fajki sprzedaje, czaisz? To są fajki? Tak, szlugi. No widziałeś, przed chwilą policja tędy przejeżdżała. Tak. Handluje sobie ziomeczek. Jakoś sobie trzeba radzić, co nie? No, przynajmniej przedsiębiorcze. Tu jakieś samochody takie wymazane. No pewnie też tutaj mieszkają na przykład. No, może tak być. Wiesz, zaparkowane i tutaj masz toalety. Ale nie wiem, czy czujesz w ogóle, że tutaj jest taki zapach ludzkich fekaliów. Jest, tak. Taki, no nie taki normalny. Jest zapach tak jak u nas na dworcu centralnym w Warszawie pachnie. No. To jest dokładnie taki zapach, nie? Ale to się ciągnie i ciągnie. Ja myślałem, że to już koniec jest. A to Skid Row to jeszcze kawałek. Tylko weźcie pod uwagę, że w samym Los Angeles jest 40 000 bezdomnych, ci ludzie muszą... Co ona robiła? Nie wiem, z jakąś z różdżką szła. Czy była różdżką. Jak 40 000 bezdomnych w LA, no? Małe miasteczko. Tu możemy gdzieś skręcić, obrócić się, bo już tam jest chyba koniec tego Skid Row. Zobacz, a to jest coś, co u nas było. Takie bazary. Kiedyś. Po prostu po całej długości jest bazar, z którego... O, i tam dalej masz bazar. Zobacz, wejście na parking i coś też handlują. No, trochę tak jak tam w Eminemie, jak był ten taki parking. No, tutaj złotem. To trochę wygląda jak taki dworzec. Nie dworzec, tylko stadion 10-lecia. No takie po prostu bazary, no. Dookoła bezdomni, bazary, taka dzielnica naprawdę uboga, gdzie ludzie jakoś starają powiązać koniec z końcem. Ten ziomek coś ziomkowi tłumaczył. A jakie wykręty, ty. Ty, ja nie wiem, czemu nie sprzedaje narkotyków, stary, na środku ulicy. No tutaj to raczej tak. Na zbliżeniu to tak wyglądało, to nie? Tutaj namioty, tutaj też znowu.
dobre porównanie, że to jest małe miasteczko, to są naprawdę tysiące ludzi. No, tysiące ludzi na ulicy. Śmierdzi ziołem. Zobacz. Swoje... Uważaj. San Pedro ulica, tu kolejny ziomek idzie, ale to chyba pracownik parkingu, wiesz? Tak, raczej lepiej ubrany. Tak. To jest niesamowite, że między tymi namiotami normalnie służby chodzą i sprzątają to, nie? Tak, to jest normalny widok dla mieszkańców tutaj. Nikt jakby nie zajmował się problemem, żeby tych ludzi wyciągnąć z bezdomności, tylko na zasadzie dobra, są, to są. Tak. To jest taki krajobraz. Wyszliśmy rozejrzeć się po dzielnicy oraz, słuchajcie, podejść do tego punktu, zobaczyć jak to wygląda, może ktoś z nami porozmawia, zobaczymy. Trzeba zagadać tego typa jakiegoś w masce, czy możemy nagrać, czy nam powie, o co tutaj chodzi, co nie? Ja mam cały czas w zapisie jakby co, tak od dołu. Nie ziomka, tylko tych co rozdają. Weź się zagadają do tego na przykład, ja wam coś powiem, no nie? Hi. We had a question. Can we record a small interview? What is going on with... Yeah, maybe let's talk to Victoria. She's the blonde hair by the van. Yeah, the blonde one. Victoria, she runs this. Alright. Yeah, Victoria. Nie, do białej Wiktorii. Na blondynki. Hello. Hello, mate. With question, could you tell us what's going on here? Because we make the record and it is possible to... Actually, we want to make a vlog about homeless issue in the United States. We are vloggers from Poland and we want to describe the whole story, but we don't know it's okay to describe that and put it on video. Oh, how long are you guys gonna be here for? 1 hour. 1 hour, 2 hours. If you're about to pack up, that's what, are you gonna be here for a long time in LA or? No, we're One leaving day. today. Oh, okay, okay. Hey guys. Hej, co słychać? Nazywam się Victoria Bay i jestem jedną z założycielek fundacji Starts With One Today. Jesteśmy na Skid Row w każdą niedzielę. Obdarowujemy około 400-500 ludzi dziennie w jedzenie i ubranie. Otrzymujemy darowizny od pobliskiego sklepu spożywczego Whole Foods. Są to ciuchy, jedzenie, namioty i inne produkty. Oferujemy też mieszkania na dłuższy czas, aby przeciwdziałać problemowi bezdomności w LA. Możesz nas znaleźć na Instagramie, TikToku Starts With One Today lub na stronie internetowej. Jesteśmy w 100% finansowani przez media społecznościowe, więc sprawdźcie nas. Jeśli macie pytania, to do nas napiszcie. Mamy też Amazon Wish List. You can donate via Venmo, Cash App, or DonorBox. What's up? Hi, Britney Spears. Victoria. That's Ernest for a second. You gotta let Ernest do that. Zimmerman. You gotta talk to Ernest. So you are there every day, yes? And We're here every Sunday. And you are no-profit organization who help the homeless people, yeah? Non-profit. 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 Yeah. Okay. And government is help you in any way? We've never gotten any help from the government. government think there is no problem, yeah? Okay, so good people... Government don't see problem here, yes? No, they see a problem, but they don't have a solution. They don't help. Yeah. A, pan chce przyjechać. Okay, so thank you very much. You're welcome. You think we are safe here to record? It's no problem? Just be careful. Especially if they don't know you, they might get very upset. Yeah, You know? yeah, we got it. Actually, why so many people in LA is homeless? Because it's actually in the statistic is the rich state, but you know. Drugs. And it's very expensive to live here. Yeah, okay. It's very expensive, but most people down here are on drugs. And it's a lot of veterans or something like that? Or Say that again? veterans. Veterans? Yeah, we have veterans, but a lot of the people here are either mentally ill or have like very serious drug problems. Okay, so mostly drugs. That's why it's not safe to be here. But live here people who have a normal work and going to work and come back to his tent, or this is the homelessness? Yeah, no, some people choose do. Some people have remote, but most people they don't. Are you making a documentary? Because it also becomes a lifestyle. You get stuck down here. It's lifestyle, yeah. It's honestly any chance to put them from homelessness to normal life?
Yeah, I mean, we do that. We have housing, but a lot of people also don't want to abide by rules. Because, you know, just because you take someone from Skid Row into housing doesn't mean that they know how to maintain a house. Like, if you don't teach them skills of how to have a bank account, how to save, how to pay rent, how to pay utilities, how to clean, like, you got to teach them life skills for them to be able to survive. And then, you know, you got to make sure people stay clean and sober. Because otherwise they're not going to be able to maintain. It's not just housing, you know, like people need also have the skills to maintain a house, like bank accounts, you know, like we all know like every first of the month you got to pay rent, like a lot of people don't know that. Yeah, just normal life, what you need to teach them to do. Exactly. Oh, it's hard work, you know? Yeah, we do that at that's what a transitional house is. We teach them life skills so they are able to eventually go and live by themselves. Right now we have 32 men that live in our house, and we teach them all, like they have chores and bank accounts and all that stuff. One more question, do you have a website to send you money to help you Yes. anyway? Yeah. I'll teach you my Okay, thank you very much. Yeah. So we put the name of your organization to our vlog and description and... Thank you, I appreciate it. Thank you, and be safe, okay? Yeah, I had to work, but it was good seeing you, Mr. Take care. Yes, ma'am, you have a great weekend. Bye. Thank you, bye, good luck. No dobra, dostaliśmy od pani właśnie wizytówki. Jeszcze chciałem zadać pytanie na temat COVID-19, jak wygrywało takie... What's Arabic? Huh? Arabic? What's Arabic? It's... I already know. I'm helping them. Yeah. They're telling me that. I already Yeah, okay. I was wondering what Arabic was. It's hard to hear you. Y'all got Arabic on your t-shirt. Ah, there is the Yeah, Urbex YouTube History. channel. This is our YouTube channel. Urbex History. Yeah. You know what that is? YouTube channel. Arabic. Well, why you don't tell me? Okay, thank you. You Good got luck. YouTube, bring up positive of self. Yeah, we do that. Thank you. YouTube? Thanks. No i widzicie też, no na tą chwilę jest tutaj jasno przede wszystkim. Tak. Pani powiedziała, żeby być ostrożnym podczas nagrywania tego vloga, ponieważ nie wszyscy chcą być po prostu nagrani. Wiadomo, są to ludzie bezdomni, ci, którzy kiedyś dobrze żyli, trafili na ulicę, ci, którzy po prostu wybrali sobie taki styl życia. Niemniej jednak, no nie jest tu też na tyle niebezpiecznie, żeby ktoś ci mógł zrobić, wbić nóż w plecy, czy nie można było zostawić samochodu na parkingu. Tego co wiem, to powiedziała chyba, żeby uważać, bo 90% ludzi to, z tym problemem to jest problem z narkotykami, co nie? Tak. I uderzyło mnie to, że oni uczą ich jak żyć, żeby posprzątać mieszkanie, zdobyć pracę, być czystym i że to jest styl życia bardziej. No, Znaczy, to to co nie jest powiedziała. styl życia. Znaczy ona powiedziała, że to jest lifestyle. styl życia. Ona powiedziała, że... Lifestyle chyba chodziło o to, że ci ludzie nie umieją zadbać o siebie. No ja się zapytałem, czy oni tutaj, wiesz, idą do pracy, wracają do swojego namiotu i tak żyją, że po prostu ich nie stać. Ona powiedziała, że nie, że to jest ich styl życia. Że oni po prostu wstają rano, pójdą się napić, naćpać niestety, no i tyle, no tak to wygląda. I to jest właśnie ten styl życia ulicy. No to niezły styl To jest życia. ten uliczny styl życia. Uważaj. Nagrałeś to czy nie? Nagrałem. Co ten typ zrobił? Faka Wrócił się i pokazał. faka pokazał. Tam do kamery? Tak. No właśnie na takich trzeba uważać. To właśnie na takich trzeba uważać. Typek szedł sobie ulicą w naszą stronę, tak dość agresywnie, a na sam koniec się obrócił i pokazał nam fakt. Fajnie by było jakiegoś weterana spotkać i z nim pogadać. To by było mega ciekawe, to nie? Z czapką taką. No. Ale samo to mnie najbardziej zniszczyło głowę, jak się spytałem, że bo ona mówiła, że ceny życia i tak dalej, ale pierwsze skojarzenie, które ona powiedziała, czemu jest tylu bezdomnych? Drugs. W pierwszej kolejności narkotyki. To wszystko są wyćpańce, to nie? Drugs. Generalnie drugs. Także cytując klasyka, nie bierzcie narkotyków, bo was zmiecie z planszy. To dość nieźle, tu jest zakaz wjazdu. To jest zakaz. No chyba w lewo i w lewo pojadę jeszcze. Wysiadamy i pierwsze co czuć to... Mocz. Blanty. A no? No.
Gdzieś tu musi być kopcane. To jakieś amerykańsko-wietnamskie community center. Nie wiem, czy tam nie ma właśnie tego zakazu, że nie można nocować przed przestrzeni publicznej. Patrz. A to jest sąd. Private property, no drugs, no littering, no van grazing, bicycles, skateboards, shopping carts, unleashed dog. Pierwsze, zakaz dragów, co nie? I śmiecenie. Chodźcie, zapytamy tego pana. Zamknąłeś furtkę? Powiedział, że jest bardzo zajęty, bo ma bardzo dużo myśli teraz. To wszystko jasne. Więc chce po prostu pomyśleć i zostać sam ze sobą. Nie był weteranem. Jestem, nie? Mówił rozsądnie, czy jest, to nie wiem, może jest przed albo po, nie? A nawet jeżeli nie jest, to równie dobrze, jak jest bezdomny, to może po prostu nie chce się chwalić, że jest bezdomny, nawet jeżeli jest kumaty. Idziemy teraz do samochodu i pomysł jest taki, że pojedziemy na Venice Beach, czyli taką plażę w bardzo słynnym miejscu, bo zaraz obok Santa Monica. Miejsca końca jednego z naszych odcinków. Ale tam będziecie mogli zobaczyć prawdopodobnie, bo kiedyś byli, nie wiem czy są dalej, bezdomni mieszkający na plaży. Chodźcie z nami. Dotarliśmy na plażę, zobaczymy czy są bezdomni. Kolejne miejsce, gdzie jest mega, ale to mega dużo różnej muzyki, czego nie możemy wtedy mówić, ale są bezdomni na tej plaży, były namioty, leżeli na plaży, wiesz, tak wywaloną kitą do góry, że tak powiem. Ale jest na pewno mniejsza, przepraszam, niż jakiś czas temu, ale to najprawdopodobniej ze względu, że Los Angeles zakazało obozowisk, więc generalnie rozbija takie koczowiska. No i kolejna sprawa, że ci ludzie, tak jak Łukasz powiedział, mimo to, że są rozbici, to my jeżdżąc tutaj tą plażą i okolicami, co chwila mijamy bezdomnych. Tak. Albo ich jakby skłoty, albo ich samych, siedzących, żebrających, chillujących, ale bezdomnych tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast nikt nas nigdy nie zaczepił, nie da się zaprzeczyć temu, że tutaj nie ma. Są, pokazaliśmy wam to, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! A w opisie filmu jest link do fundacji, która zajmuje się bezdomnymi na Skid Row. Fundacja pani, z którą rozmawialiśmy, za co dziękujemy.